Cześć, przed Wami sterownik MyGate Proxima. Przeprowadzimy pierwszą instalację. Wraz z urządzeniem otrzymujecie instrukcję oraz dane w postaci hasła oraz numeru e-mail. Numer e-mail możecie również odczytać z modułu telefonicznego. Podłączymy zatem urządzenie do zasilania. Też tak czynimy. Jeżeli macie, moi drodzy, kartę SIM, to warto umieścić tę kartę w sterowniku. Karta nie powinna mieć hasła, powinna mieć wyłączoną pocztę głosową. Karta powinna mieć aktywną usługę VoLTE, co w zdecydowanej większości operatorów jest domyślnie aktywne. Oczywiście niezbędne będzie zainstalowanie oprogramowania, które znajdziecie na stronie proxima.pl w zakładce do pobrania, programy. Następnie klikamy automatyka bram i znajdujemy folder MyGate Proxima. No i przechodzimy oczywiście do instalacji. Program Wam się ściągnie i przechodzimy do instalacji. Co ważne, na pewno wielu Wam pojawi się okno System, Windows ochronił ten komputer. Wtedy wystarczy kliknąć więcej informacji i kliknąć uruchom mimo to. Fabryczna ścieżka to dysk C, folder MyGate. Ja go nie zmieniam. Możecie utworzyć oczywiście skrót na pulpicie, co też uczynię. I przechodzimy do instalacji. Plik ma około 40 MB, więc też nie zajmie Wam miejsca na dysku. Możemy automatycznie uruchomić aplikację MyGate, co też, moi drodzy, czynimy. I teraz tak, uruchomiliśmy urządzenie, musimy wprowadzić nowe hasło. U mnie będzie to bardzo proste hasło. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Powtarzam hasło i zatwierdzam tę czynność. Waszym oczom ukazał się program MyGate Proxima. Lewa część programu zawiera listę sterowników MyGate Proxima. Przy pierwszym uruchomieniu ta lista oczywiście jest pusta, ale co, nie zwlekamy i dodajemy nasz nowy sterownik. Zatem klikamy w przycisk Dodaj. Nazywamy urządzenie, nazwiemy je Test Proxima. Wpisujemy numer telefonu sterownika. Ja znam oczywiście ten numer, natomiast jeżeli nie macie jeszcze karty SIM, możecie przecież jeszcze nie znać tego numeru, wystarczy, że wpiszecie 9 dowolnych cyfr. No to dobrze, ja przejdę do wpisania numeru. Wprowadzamy numer e-mail, który jak wspomniałem jest i na urządzeniu oraz na dołączonej kartce. Musicie dać mi chwilę, gdyż ten numer jest dłuższy niż krótszy. No i spisujemy hasło, które również otrzymaliście wraz z urządzeniem. Klikamy Zatwierdź. Pojawiło Wam się okno przed konfiguracją urządzenia. Zmień hasło administratora oraz instalatora. Klikamy oczywiście OK. Klikamy dwukrotnie na urządzenie w lewej części. No i tak jak tutaj program sugerował, przechodzimy do zakładki hasła. Jest to ostatnia zakładka. Przy okazji hasło przy włączeniu programu aktywne. Możemy je wyłączyć. Ja pewnie wyłączę, bo będzie mi łatwiej funkcjonować w przyszłości. Zmieniamy hasło administratora. Nie jest to w tym momencie de facto konieczne, ale uczynimy to. Powtarzamy hasło. Programuj hasło. Czy na pewno chcę zmienić hasło? Tak. Hasło zostało zmienione pomyślnie. Przechodzimy do zmiany hasła instalatora i zmieniamy hasło na, no załóżmy 987654321. Zmień hasło. Programuj hasło. Czy na pewno chcesz zmienić hasło? Potwierdzam oczywiście. Hasło zostało zmienione pomyślnie. I teraz ważna uwaga, zmiana hasła dostępowego. Hasło instalatora zostało zaprogramowane i zmienione w ustawieniach dostępu do urządzenia. Edytuj pod listą urządzeń. Czyli oprócz zmiany jakby już wewnątrz urządzenia, pamiętajcie, żeby dodatkowo zmienić hasło jakby w Waszym programie. Czyli wybieramy ten nasz GSM, u nas jest to test Proxima, klikamy edytuj. I tutaj tak naprawdę to hasło już widnieje, ale trzeba jeszcze raz to zatwierdzić.
Moi drodzy, tak naprawdę dodaliśmy urządzenie do programu. No to co, zobaczymy, cóż potrafi nasz sterownik MyGate Proxima. Klikamy dwukrotnie na nasze urządzenie. Pierwszą rzecz, którą chyba zawsze bym czynił, klikałbym w górnej części sprawdź połączenie, czyli sprawdzimy, czy nasz program połączył się ze sterownikiem. Jak widzicie, tutaj w górnej części dioda zaświeciła się na zielono, co oznacza, że jest to poprawne połączenie. Jeżeli byłoby ono niepoprawne, no to oczywiście tutaj dioda będzie świeciła na czerwono i pojawi się hasło o problemie z połączeniem. W głównej zakładce widzicie numer urządzenia, nazwę urządzenia, PIN karty SIM, czyli uwaga, pierwsze uruchomienie z wyłączonym kodem PIN, też to uczyniliśmy, krajowy prefiks numeru telefonu, tryby pracy wyjść, bo przypomnę, urządzenie posiada 2 kanały, później jest wyłącz czasy zdarzeń są aktywne. Za chwileczkę w późniejszej części Wam opowiem, jakich zdarzeń dotyczy ten punkt. Ciekawa funkcja, otwarte numery, fabrycznie jest to wyłączone. Jeżeli włączymy tę funkcję, to każdy, kto będzie znał numer telefonu tejże karty SIM, będzie mógł tak naprawdę sterować urządzeniem. Fabrycznie oczywiście jest to wyłączone, ale wiele lat słyszymy, że macie taką potrzebę, że czasem byście chcieli, żeby obojętnie kto zadzwoni do bramy, żeby ta brama się otworzyła. Co ciekawe, jeszcze jest możliwość przekierowania obcych wiadomości SMS, które przychodzą na to urządzenie, można to przekierować. Ale to, z czego będziecie najczęściej korzystali, to oczywiście pierwsza zakładka, czyli administratorzy. Dodać możecie administratora w sposób tradycyjny, czyli wpisujecie numer telefonu. Ja, wiecie co, zawsze będę i tak wpisywał z prefiksem, to nic nie kosztuje, a na pewno ułatwi działanie, czyli 797 727 566 to jest mój numer telefonu. Krzysztof Janusz. Oprócz oczywiście administrowania będę mógł przede wszystkim sterować urządzeniem. Interesuje mnie wyjście numer 1, bo nie ukrywajmy, zawsze z reguły będziecie wykorzystywać jeden kanał. I teraz tak, mogłem to uczynić dodawanie administratorów poprzez program. Oczywiście możecie też importować listę plik Excela tak naprawdę. Ważna kwestia, jeżeli tworzycie taki plik Excela, to żeby kolejność w kolumnach była taka sama jak w programie. No i co? Przechodzimy do zakładki użytkownicy. W tej zakładce możecie dodawać użytkowników, a załóżmy dodamy numer telefonu naszego kolegi Sebastiana Wodarskiego 603 51 951, nazwa Sebastian. Co ważne, tutaj dodamy Sebastiana jako użytkownika, który ma 24 na dobę, powiedzmy, dostęp do sterownika, ale też możecie dodać użytkownika, który ma datę ważności. Załóżmy, będzie to nasz serwisant Grzegorz Jabłoński, czyli jego numer wpisujemy. Grzegorz. I Grzegorz będzie użytkownikiem czasowym, czyli wyznaczamy datę, od kiedy do kiedy ma być jego numer ważny. Załóżmy, że ma być od 12 maja, od godziny 12:06, na przykład do 15 maja, do godziny 10:00. Mam nadzieję, że się nie obrazi. Klikamy zatwierdź. I jak widzicie, tutaj mamy listę już 2 użytkowników. Grzegorz jest użytkownikiem czasowym z datą. Teraz tak, możecie tę listę eksportować oczywiście. Jako prawdziwy programista eksportuję ją na pulpit. Lista użytkowników. Zapisz. Pokażę Wam przy okazji, usunę tychże użytkowników. I teraz dokonamy importu. Wybieramy nasz plik XLS. I to jest cała lista. Jak widzicie, kolumny mają daną też odpowiednią kolejność. Możecie tę kolejność też zmienić, ale oczywiście, jeżeli jest to możliwe, to nazwy kolumn pozostawcie. Klikamy zatwierdź i już lista się nam uzupełniła. Moi drodzy, prawda jest taka, że to jest pewnie 99% problemów, albo jest to 99% rzeczy, których będziecie czynili z tym urządzeniem, więc tak naprawdę w tym momencie wystarczy kliknąć zapisz i programuj. I przechodzimy do programowania urządzenia.
Jak widzicie, troszeczkę ono trwa, bo przypomnę, że tutaj możecie zapisać 1500 użytkowników, 16 administratorów, więc on całą jakby tutaj pamięć przesłał. I dobrze, sprawdzimy, czy ja jako administrator będę mógł sterować tymże urządzeniem, o czym nas powiadomią diody. Nie wiem, czy słyszeliście, nie wiem, czy widzieliście. Wysteruję jeszcze raz sterownikiem, zobaczcie diody. Czyli jak widzicie, potrafię sterować urządzeniem, a załóżmy, usunę od razu siebie. Klikam usuń. Zapisz i programuj, czyli przesyłam nowe ustawienie do sterownika. Aha, trochę tutaj przestrzeliłem. Musi być oczywiście jakiś numer administratora. To dodajmy Agnieszkę jako administratora. Agnieszka, chwileczkę, Agnieszka, numer 797 727 562. Agnieszka. Zatwierdź. Klikamy zapisz i programuj. Przesyłamy konfigurację do naszego sterownika MyGate Proxima. No dobra, i teraz co? Sprawdzimy, ponieważ mój numer został usunięty, zobaczymy, czy mogę sterować tymże urządzeniem. Urządzenie mnie odrzuciło i jak widzicie, nie nastąpiło zwarcie żadnego z przekaźników. No i cóż, przejdziemy, moi drodzy, zatem do kolejnych zakładek, czyli mamy zakładkę główną omówioną, nie w pełni, ale prawie w pełni, zakładkę administratorzy, użytkownicy. Myślę, że tutaj więcej pytań nie będzie, bo to jest prosta tabelka do uzupełnienia. Przechodzimy do kolejnej zakładki wiadomości. W tym miejscu możemy definiować treści wiadomości, które będą wysyłane do administratorów. Na przykład brama otwarta czy brama zamknięta. No to już sobie takie wiadomości napiszemy. Brama otwarta. Zatwierdź. I druga wiadomość. Brama zamknięta. Świetnie. Z zakładką wiadomości oczywiście jest powiązana zakładka czasy zdarzeń. I moi drodzy, możecie zaprogramować do 8 zdarzeń czasowych, które będą wykonywane automatycznie w wybrane dni tygodnia o określonych godzinach. I ja, moi drodzy, zrobię zdarzenie czasowe. Pierwsze zdarzenie czasowe klikamy dwukrotnie. Będzie na przykład o godzinie 8 od poniedziałku do piątku. Drugie zdarzenie czasowe również będzie, będzie o godzinie na przykład 16 od poniedziałku do piątku. Zatwierdź. I teraz tak, przechodzimy do kolejnej zakładki, również powiązanej z dwoma poprzednimi, czyli do zakładki zdarzenia, w której definiuje się reakcję sterownika na różne zdarzenia systemowe kierowane do administratorów. Na przykład administrator może otrzymać informację w formie SMS-a, że brama została otwarta, a ta informacja będzie wynikała na przykład z podania masy na wejście numer 1, do którego podłączyliśmy kontaktor. No i zróbmy takie zdarzenie, czyli dodaj zdarzenie administratora. Wybieramy administratora, jest to Agnieszka. Zdarzeniem będzie podanie masy na wejściu numer 1. Reakcja zdarzenia to będzie wysłanie SMS-a i będzie to SMS o treści brama otwarta. Według mnie będziecie zdecydowanie częściej korzystać z kolejnej zakładki, czyli zakładki wejścia i wyjścia, dzięki której sterownik MyGate Proxima może pełnić funkcję kalendarza i automatycznie otwierać bramę o danej porze dnia. Jak to zrobić? Dodajemy zdarzenie pierwsze. Zdarzenie na wejściu będzie to zdarzenie czasowe o godzinie 8, czyli pamiętacie, ustawialiśmy ten czas o godzinie 8. Reakcja wyjścia będzie zablokuj zmiany wyjść włączone. O co chodzi? Wyjście i wybieramy, które wyjście, wyjście numer 1.
Czyli chodzi o to, że o 8 rano od poniedziałku do piątku wyjście numer 1 będzie załączone i będzie zablokowane, czyli cały czas będzie trzymać. Czyli to wyjście może na przykład trzymać w centrali napędu open, czyli cały czas będzie zwarte open w centrali napędu i to open puści o godzinie 16 i dokładnie robicie odblokuj zmianę wyjść, dotyczy wyjścia pierwszego, czyli o godzinie 16 wyjście pierwsze puści przekaźnik i co ważne, tutaj musicie włączyć funkcję autozamykania w centrali napędu, czyli brama automatycznie po godzinie 16 się zamknie. No i moi drodzy, ostatnia zakładka do omówienia to zakładka historia zdarzeń, w której widzicie rodzaj zdarzenia, reakcję systemu oraz datę i godzinę zdarzenia. No jakby nie patrzeć, dotarliśmy do ostatniej zakładki, którą omawialiśmy, czyli zakładkę hasła, ale na sekundę wróćmy do zakładki główne i dokładnie do punktu wyłącz czasy zdarzeń. I w tym punkcie, moi drodzy, możecie wyłączyć zdarzenia. Na przykład nie chcielibyście w dniach, nie wiem, od 15 do, nie wiem, do 20 maja otrzymywać jakichkolwiek zdarzeń, no bo nie wiem, wyjeżdżacie na urlop. Mam nadzieję, że ten film, choć dość długi, nie jest do końca nudny i że ułatwi Waszą pracę. Jeżeli taka forma filmów instruktażowych Wam się podoba, to dajcie lajka. Jeżeli pojawiło Wam się więcej pytań, to piszcie je w komentarzach, ale przede wszystkim zapraszam do kontaktu z naszymi doradcami handlowymi oraz na stronę proxima.pl. Do zobaczenia.